Na początku była ciemność. Nagle rozświetlił ją wybuch, z którego narodziły się wszechogarniający czas, przestrzeń i materia. Codziennie odkrywamy coś nowego. Fascynujące zjawiska i śmiertelne zagrożenia na rzecz Wszechświata. W otchłani Wszechświata coś przerywa ciszę. W kosmosie jest głośno. Galaktyki, gwiazdy, planety i księżyce grają dziwną kosmiczną muzykę. To brzmi jak faks od kosmitów. Wysłuchamy 10 największych przebojów Wszechświata. Z symfonii nieziemskich dźwięków. Kosmos. Tajemnice Wszechświata. Odgłosy kosmosu. W kosmosie nikt nie usłyszy Twojego krzyku. To hasło reklamowe filmu grozy Ridleya Scotta Obcy miało wywoływać dreszczyk. Wysnuto je ze stwierdzenia, że w kosmicznej próżni nie rozchodzą się żadne dźwięki, wrzaski, wołania ani melodie. Czy to prawda? Stwierdzenie, że w kosmosie nie słychać krzyków, to uproszczenie. Nawet na Ziemi nie odbieramy wszystkich dźwięków. Jedne są za wysokie, inne za niskie. W dodatku kosmos nie jest idealną próżnią. Wszystko zależy od definicji. Czy astronauta w skafandrze na powierzchni Marsa jest w kosmosie, czy nie? Według mnie tak. No to próbujmy. Wracajmy na Ziemię. Bruce Betts ze Stowarzyszenia Planetarnego w Pasadenie dużo myślał o Marsie i istocie dźwięków. Napisał program komputerowy Marsinator do symulacji brzmienia głosu emitowanego przez osobę bez skafandra w chłodnej marsjańskiej atmosferze z dwutlenku węgla. W atmosferze Marsa głos byłby niższy. Program to pokaże. Nagram wypowiedź i za pomocą Marsinatora przerobię ją, aby brzmiała jak na Marsie. Tak bym tam mówił, ale wolałbym mieć trochę tlenu do oddychania. Teraz przetwarzanie. Możemy już posłuchać i ocenić. This is how I would sound on Mars, although I'd be wishing I had some oxygen to breathe. Jeśli ludzie kiedyś dotrą na Marsa, nie będą się porozumiewać głosowo za pośrednictwem atmosfery. Wykorzystają fale radiowe. W ten sposób dociera do nas większość ważnych sygnałów. Mamy świadomość, że dźwięki docierają do nas przez powietrze. Tak odbywamy rozmowy. W przekazywaniu sygnałów bardzo często pośredniczą zjawiska elektromagnetyczne. Na przykład odbiornik telewizyjny przetwarza sygnały elektryczne w dźwięki, które docierają do nas. Dźwięki nigdy nie dotrą do nas bezpośrednio przez kosmiczną próżnię. Niezbędne jest wykorzystanie fal radiowych, światła czy innych elektromagnetycznych nośników, byśmy mogli poznać bogactwo dźwiękowe Wszechświata. Kosmos jest naprawdę hałaśliwym miejscem. Ma bardzo wiele źródeł dźwięków, które wykrywamy na przykład radioteleskopami. Głosy Wszechświata tworzą przedziwną, ekstremalną kolekcję dźwięków. Poprosiliśmy zespół astronomów i fizyków o wyłonienie pierwszej dziesiątki największych przebojów otwartego kosmosu. Zwycięzca zapewne zaskoczy wszystkich. Zaczynamy odliczenie.
Na 10. miejscu muzyka sprzed 13 miliardów lat. Płacz nowonarodzonego wszechświata w przeboju Pogłos Wielkiego Wybuchu. Co ciekawe, młody wszechświat wydawał dźwięki. Wiemy o tym dzięki świecącym obłokom gazowym, które przetrwały od tamtego czasu. Poświata tych gazów jest nazywana mikrofalowym promieniowaniem tła. To słaby strumień mikrofal docierających ze wszystkich kierunków. Odkryto go w połowie lat 60. Stanowi pozostałość po wielkim wybuchu. Słynna centkowana mapa satelitarna promieniowania tła przedstawia dzieciństwo kosmosu, gdy miał tylko 380 tysięcy lat. Mapa promieniowania reliktowego to dźwiękowy profil młodego kosmosu. Kolory wskazują na niewielkie różnice temperatury wynikające z niejednorodności początkowej gęstości i ciśnienia. Fale ciśnienia to po prostu dźwięki, które rozchodziły się w młodym wszechświecie. By odczytać dźwiękowe pozostałości Wielkiego Wybuchu, trzeba zrozumieć, skąd we wczesnym wszechświecie wzięły się różnice gęstości, których skutkiem były fale akustyczne. W tym celu astronom Mark Whittle i organmistrz Manuel Rosales siadają do manuału organów kościoła w Claremont. Być może zaledwie 4000 piszczałek instrumentu zdoła w pewnym stopniu naśladować głos młodego wszechświata. Cechą wczesnego kosmosu było jednoczesne brzmienie wszystkich tonów. Byłoby znakomicie, gdybyśmy zdołali to powtórzyć przy organach. Czy możemy uruchomić wszystkie piszczałki naraz? Dajemy ognia ze wszystkich rur. To stare powiedzenie organistów. Bardzo potężny dźwięk o charakterze syczącego białego szumu. Tymczasem w pierwotnym odgłosie wszechświata dominowały pewne tony, wyróżniające się wśród innych. Oto pierwsze takty przeboju z 10. miejsca, czyli Pogłosu Wielkiego Wybuchu. Analizator dźwięku ukazuje wyraźne słupki dominujących częstotliwości na kolorowym wykresie. Syczący dźwięk nie jest standardowym białym szumem, w którego widmie żadna częstotliwość nie jest wyróżniona. Trudno jednak doszukiwać się w nim szczególnych wartości artystycznych. The sound of the audio afterglow, on the other hand, comes through with a vaguely musical quality. Piszczałki organów są wykonane z drewna lub metalu. W kosmosie źródłem dźwięków są skupiska ciemnej materii, tajemniczej substancji, która ujawnia się tylko poprzez wpływ jej grawitacji. Przyciąganie powoduje emisję dźwięków. Miejsca o nieco wyższym skupieniu ciemnej materii mocniej działają grawitacyjnie. Gaz z otoczenia jest wciągany do wnętrza i ulega sprężeniu. Wzrost ciśnienia działa jak sprężyna i odrzuca gaz z powrotem. Następuje rozrzedzanie, po czym grawitacja znów zaczyna przeważać. Gęstość gazu oscyluje, wzbudzając falę dźwiękową. Promieniowanie tła jest bardzo ważne, ale to tylko nieruchomy obraz. Jego dźwiękowy odpowiednik to także hałas, w którym nie ma melodii. W dodatku nie można go usłyszeć.
The pipe organ Piszczałki helps show organowe us why. pomagają zrozumieć dlaczego. Odgłos Wszechświata jest tak niski, że go nie słyszymy. Jaki jest najniższy dźwięk organów? Wydaje go 10-metrowa piszczałka uruchamiana pedałem. Głęboki bas, ale 10 metrów to bardzo mało w porównaniu z kosmicznymi źródłami dźwięku. Mają od 20 do 400 tysięcy lat świetlnych średnicy. Niestety nie mam takiej piszczałki. Bas młodego Wszechświata jest tak głęboki, że słychać go tylko po potężnej transpozycji w górę. Promieniowanie tła powstało 380 tysięcy lat po narodzinach Wszechświata. Co było wcześniej? Czy można odtworzyć piosenkę, którą kosmos śpiewał od narodzin? Wszechświat rozbrzmiewa symfonią kosmicznych dźwięków. Idziemy w górę listy 10 najciekawszych. Numer 10 to jeden z najstarszych dźwięków. Pogłos Wielkiego Wybuchu. Trudno zapisać pieśń nowonarodzonego Wszechświata, ponieważ kosmiczne organy huczały wszystkimi piszczałkami naraz. Powstał tylko chaotyczny, potężny szum. To dopiero pierwszy akord spowodowany przez fale gęstości, które ujawniają się na mapie kosmicznego promieniowania tła. Stanowi obraz Wszechświata, gdy miał tylko 380 tysięcy lat. Jak cofnąć się w czasie, by usłyszeć resztę? Kosmologia jest tak rozwinięta, że potrafi odtworzyć komputerowo wydarzenia w młodym Wszechświecie. Jednym z elementów symulacji są dźwięki, jakie występowały niemal od początku, przez pierwsze 400 tysięcy lat. Superkomputery obliczyły, jak ewoluował młody Wszechświat. Ciemna materia podlegała tym samym regułom, co piszczałki w organach. Im są dłuższe, tym niższe dźwięki wydają. Wraz z upływem czasu kosmos się rozszerzał. Jego piszczałki stawały się coraz większe. Tonacja melodii ulegała stałemu obniżaniu. To, co rozbrzmiewało podczas pierwszych 400 tysięcy lat trwania kosmosu, można zamknąć w 10 sekundach. Oto przerażający krzyk noworodka. Z gazu oscylującego wokół stref zagęszczenia ciemnej materii powstały pierwsze gwiazdy, galaktyki, a wreszcie skupiska tysięcy galaktyk, które dziś widzimy. Odtwarzanie towarzyszących temu dźwięków to nie tylko przyjemność czy zabawa. Fale akustyczne miały wielkie znaczenie dla kształtowania struktury Wszechświata, by stał się takim, jakim go znamy. Przed Big Bandowym graniem Wielkiego Wybuchu na liście jest skromna gromada galaktyk obejmująca 15 milionów lat świetlnych. Numerem 9 na liście przebojów kosmosu jest bas Perseusza.
This is low sound to the Ten extreme, skrajnie niski dźwięk emanating from the dobiega z Perseus gromady cluster, Perseusza, a grouping of roughly czyli 1,000 tysiąca bliskich galaxies, galaktyk położonych 250 250 million milionów lat light-years from Earth. świetlnych od Ziemi. Galaktyka w centrum gromady zawiera supermasywną czarną dziurę. The cluster's Centralna central galaktyka galaxy grupy o is nazwie called Perseusz A ma and its aktywne jądro supermassive black związane z hole obecnością gives it what's czarnej called dziury an w active centrum. galactic nucleus, which shoots out energy Wybiegają in z the niego form of potężne gigantic strumienie jets, energii. tearing into the surrounding space. Z nie do końca zrozumiałych przyczyn zjawisko słabnie. Emisja energii następuje co około 10 milionów lat. Those energy Wiązki pulses are energii actually wywołują waves of fale pressure. ciśnienia, którym towarzyszą That's zjawiska exactly what akustyczne. sound waves are. Pressure waves. The wave Dobrze has znamy demonstrated meksykańską by falę sports fans podskakujących as an up and kibiców. down motion that's very familiar to us. But these UC Kalifornijscy Berkeley students will studenci switch zachowają gears się and show inaczej, us how by a lepiej sound wave odtworzyć is charakter different. fali dźwiękowej. Odkładamy Odkładamy pompony. pompony. Skoro dźwięk to fala ciśnienia, odtworzymy ją z ludzi. Ustawcie się ciasno w szeregu. Nie zostawiajcie luk. Będziecie napierać na siebie jak cząsteczki w fali dźwiękowej. Teraz jest lepiej. Czujecie się jak chmura molekuł? Dobrze, wygląda nieźle. Na każdym krańcu mamy bęben. Zaraz przekonamy się po co. Wszystko się zacznie od uderzenia w bęben. Zobaczymy, co się stanie. W tym modelu ciśnienie to solidny kuksaniec w kolejnego studenta w szeregu. Ostatni uczestnik przekazuje impuls, uderzając w końcowy bęben. Drugi instrument działa jak bębenek w uchu. Gdy dociera do niego fala, słyszymy dźwięk. Zobaczyliśmy, jak rozchodzi się dźwięk. Oczywiście zwykle napierają na siebie cząstki, a nie studenci. Dźwięk potrzebuje ośrodka. W próżni się nie przemieszcza. By dotrzeć z punktu A do B, fala akustyczna wywołuje wiele zderzeń między drobinami materii. Tak to działa. Ale jak fale dźwiękowe z basem Perseusza rozchodzą się w praktycznie pustej przestrzeni międzygalaktycznej? Astrofizyk Richard Pogge zademonstruje skalę tej próżni na stadionie macierzystego Uniwersytetu Ohio. To prawda, że dźwięk nie może istnieć bez materialnego ośrodka, ale i próżnia kosmiczna nie jest idealna. Dziś jestem na stadionie sam. Nie wyobrażam sobie lepszego modelu kosmicznej próżni. W porównaniu z czasem meczu stadion zieje przeraźliwą pustką. Gdy zasiądą tu 102 tysiące widzów, stadion będzie przypominał gęsto wypełnioną cząsteczkami gazu atmosferę Ziemi. Ilu ludzi trzeba usunąć, by stadion przypominał próżnię kosmiczną? Dosłownie wszystkich, nawet ja jeden to o wiele za dużo. Zaledwie jedna komórka z organizmu Poggiego może zostać, aby zaludnienie stadionu odpowiadało kosmicznej próżni. Skoro między galaktykami gromady Perseusza jest tak pusto, można zwątpić w istnienie fal akustycznych. Jak przesłać dźwięki przez próżnię? Wróćmy do przykładu z boiskiem. Muszę daleko biec, by kogoś spotkać i przekazać mu energię, ale to możliwe. Podobnie jest w przestrzeni kosmicznej. Choć cząstka musi pokonać 300 lat świetlnych, zanim napotka inną, to kiedyś przekaże jej energię i fala się rozejdzie. Zderzenia cząstek w gromadzie Perseusza wywołują słabą emisję rentgenowską. Odbierają teleskop kosmiczny Chandra, informując nas o obecności fal. Są jednak bardzo długie, znacznie niższe od wszystkiego, co słyszeli do tej pory ludzie.
Dźwięk leży 57 oktaw poniżej zakresu słyszalnego dla człowieka. Można go wpisać do Księgi Rekordów jako najniższy ton, jaki zarejestrowano. Bas Perseusza jest tak niski, że możemy tylko w przybliżeniu opisać jego brzmienie. Mówi się, że gromada galaktyk gra niebywale niskie B, które potrwa zapewne 2,5 miliarda lat. Dziewiąty numer na naszej liście, Bas Perseusza. Cichnie, bo idziemy dalej. Zanim poznamy tajemniczego zwycięzcę, wysłuchajmy wysokich pisków z 8. miejsca. Te odgłosy z kosmosu wydają się sygnałami od kosmitów. Słuchamy 10 największych przebojów Wszechświata, najciekawszych melodii kosmosu, zaczynając od wielkiego wybuchu. Na miejscu 8 znalazła się ciekawa kompilacja trzasków, pisków i zgrzytów pochodzących z dziwnych gwiazd rozrzuconych po całej galaktyce. All coming from strange stars, singing out from everywhere we look in the galaxy. Kosmiczne zawodzenie z akompaniamentem perkusji nazwano rytmem pulsarów. Każdy pulsar emituje inny dźwięk, ale mają wspólną cechę. To powtarzalne gwizdy powracające w regularnych odstępach. Rejestrujemy różnorodne kombinacje wysokości tonu i częstości powtórzeń. Pierwsze pulsary odkryto dzięki ich sygnałom radiowym. Ich regularność sugerowała, że to audycje nadawane przez kosmitów. Szybko poznano ich prawdziwy mechanizm. Pulsar to gwiazda neutronowa obracająca się w dużym tempie. Jest złożona z bardzo gęstej materii. Z jej biegunów wydostają się smukłe wiązki energii. Gdy jedną z nich podczas obrotu skieruje się ku Ziemi, odbieramy wyraźny impuls. Emisję pulsarów można było skojarzyć z dźwiękiem, bo tak przedstawiano sygnały odebrane przez radioteleskopy. Słyszeliśmy serię piknięć. Wolno obracający się pulsar tyka powoli jak metronom. Czasem tempo jest większe. Przy szybszych obrotach dźwięki zlewają się w terkot. Pulsary rekordziści wysyłają ciągły dźwięk o strukturze niezauważalnej dla ucha. Pulsary powstają po zapadnięciu się jądra bardzo masywnych gwiazd, które skończyły jako supernowe. Jak długo trwa proces zapadania? O to właśnie zapytał Sherman Stamper. Wysłał nam pytanie SMS-em. Widoczne ślady supernowej utrzymują się miesiące, lata, a nawet wieki. To pozostałości po wybuchu, rozszerzający się obłok gazów. Samo inicjujące eksplozję zapadanie się jądra masywnej gwiazdy trwa sekundę czy dwie. Słońce ma za małą masę, by wybuchnąć jako supernowa, ale i tak jest ono 300 000 razy masywniejsze od Ziemi. Wielka kula wodoru spala go w reakcji syntezy jądrowej. Nie odbywa się to w całkowitym spokoju, czego dowodzi następny dźwięk. Posłuchajmy gorącego kuranta z numeru 7 na liście. Oto pieśń słoneczna. Brzmienie Słońca nie jest wcale pogodne. Gwiazda wydaje niski, ponury pomruk i bulgotanie.
Słońce hałasuje, bo strumienie gazów poruszają się w górę i w dół w procesie konwekcji. We wnętrzu powstają zaburzenia ciśnienia gazu, więc Słońce wibruje niczym dzwon. W przeciwieństwie do dzwonu, gwiazda wydaje jednocześnie 10 milionów różnych tonów. Ujawniają się jako niewielkie nierówności powierzchni kuli. Satelity słoneczne mierzą ich wysokość z niezwykłą dokładnością. Analiza tych dźwięków wzbogaca naszą wiedzę o gwieździe. Dzięki falom akustycznym na Słońcu możemy dokładnie odtworzyć obraz jego wnętrza, a nawet wiemy, że na niewidocznej stronie gwiazdy tworzą się skupiska plam. Wykrywamy je, zanim jeszcze obrócą się ku nam i ujrzymy je w teleskopach. Słońce jest największym instrumentem w Układzie Słonecznym. Zaraz za nim jest Jowisz. Na miejscu 6. wiązanka elektronicznego jazzu z Jowisza. Nagrania udostępniły dwie legendarne sondy Voyager, które wędrują poza granicę Układu Słonecznego. Dwie sondy Voyager lecą ku przestrzeni międzygwiezdnej. Są tam, gdzie kończy się bąbel materii słonecznej. Voyager 1 znajduje się 118 razy dalej od Słońca niż Ziemia i 4 razy dalej niż Neptun. Ed Stone kieruje programem Voyager od rozpoczęcia przez sondy pochodu obok planet zewnętrznych w 1979 roku. Zbliżając się do Jowisza, napotkały na falę uderzeniową wokół niego. Zarejestrowały szum przypominający wiatr albo przydźwięk elektroniki. Wiatr słoneczny osiąga ponad 1 milion kilometrów na godzinę. Pole magnetyczne Jowisza wyhamowuje go do prędkości poddźwiękowej. Na granicy magnetosfery powstaje fala uderzeniowa, przypominająca grom dźwiękowy wywołany przez samolot naddźwiękowy. Jeszcze ciekawsze są chórki Jowisza, przypominające głosy rannych ptaków. Tak jak fala uderzeniowa są skutkiem oddziaływania szybkich jonów z magnetosferą Jowisza. Za tajemniczym zwycięzcą kosmicznej listy przebojów znaleźli się inni wykonawcy. To księżyce Jowisza i pierścienie Saturna. Prąd elektryczny, świecenie gazów i podmuchy wiatrów tworzą tam najstraszniejsze odgłosy Układu Słonecznego. W sali koncertowej Jowisza występują też inni artyści. Następny utwór wykonuje wraz z zespołem otaczających go satelitów. Mają swój własny przebój. Piąte miejsce przypadło księżycom nad Jowiszem. Wokalną partię Ganimedesa nagrała sonda Galileo, która pod koniec 1995 roku dotarła w okolice Jowisza. Galileo przesłała niezwykłe dźwięki Ganimedesa, największego księżyca w Układzie Słonecznym. Przypominają odgłos faksu. Wczoraj puściłem tę sekwencję w biurze i zaraz zlecieli się koledzy, by zobaczyć, czy nawiązałem kontakt z obcymi. Tak jak nagrania Voyagera, zapisy Galileo są odgłosami zjonizowanego gazu, czyli plazmy.
W tym stanie atomy są rozdzielone na ujemnie naładowane elektrony i dodatnio naładowane jądra. Dwa długie wąsy anten do detekcji fal plazmowych wychwyciły fale radiowe wysyłane przez jony krążące w polu magnetycznym. Dźwięki z Ganimedesa dowodzą obecności pola magnetycznego. Potwierdzić to mogły tylko urządzenia do badania fal plazmowych, jak w sondzie Galileo. Z innego księżyca Jowisza także dobywają się kosmiczne dźwięki. Zarejestrowała je sonda Galileo, przelatując nad północnym biegunem Io. Moim ulubionym księżycem jest Io. Wygląda jak kula pizzy i jest najaktywniejszy wulkanicznie ze wszystkich księżyców. Wybuchów jest tam kilkadziesiąt razy więcej niż na Ziemi. Co sekundę w kosmos wylatuje wiele ton materii, głównie tlenu i siarki. Jony wędrują w polu magnetycznym Jowisza, tworząc wokół niego obwarzanek. W powstałym kanale Io-Jowisz między wulkanicznym księżycem i planetą płynie potężny prąd elektryczny. Gdy sonda Galileo przelatywała przez ten obszar, dźwięk urwał się równie szybko, co zaczął. Jowisz i jego księżyce schodzą ze sceny, więc przenosimy się na Saturna, który jest mniejszy, ale zajmuje wyższe miejsce na liście. Władca pierścieni uplasował się tuż za podium. Posłuchajmy surrealistycznej symfonii Saturna. Zarejestrowała ją sonda Cassini, która od przybycia do planety z pierścieniami w 2004 roku przesyła niesamowite zdjęcia i dane. Podobnie jak w przypadku Voyagera i Galileo, uszami sondy Cassini są detektory fal plazmowych. Dziwne, niepokojące odgłosy wychwycone przez analizatory plazmy Cassiniego pasują do Halloween. Powstają wraz z saturnowymi zorzami podobnymi do ziemskich. Nie usłyszelibyśmy tych dźwięków, ale po ich transpozycji do słyszalnego pasma uzyskamy przerażające melodie. Surrealistyczna symfonia Saturna to nie jedyny notowany utwór tej planety. Wystarczy odwrócić płytę, by usłyszeć przebój z miejsca trzeciego, stronę B Saturna. Dla naukowców ten sygnał to synteza. Nie chodzi o różne style muzyczne, lecz o nałożenie fal radiowych z północnej i południowej półkuli Saturna. Detektory fal elektromagnetycznych zarejestrowały coś dziwnego. Sygnały północnej i południowej półkuli miały różną częstotliwość, jakby każda część wirowała w innym tempie. To nie do pomyślenia na Ziemi, która wiruje jako całość. Okazało się, że na Saturnie dzieje się tak samo. To strefowe wiatry w wysokich warstwach wprowadziły nas w błąd. Fale powiązane z polem magnetycznym planety ujawniły kolejną osobliwość Saturna. Według sondy Cassini dzień na Saturnie okazał się o 6 minut dłuższy niż zmierzony przez Voyagery zaledwie kilkadziesiąt lat wcześniej. Pomiaru doby nie można zrobić bezpośrednio, bo powierzchnię planety spowijają chmury. Jesteśmy skazani na fale elektromagnetyczne, a one przyniosły zagadkę. Obiekt wielkości Saturna nie może aż tak bardzo spowolnić obrotu w tak krótkim czasie.
Naukowcy musieli przyznać, że metoda radiowa okazała się nieprecyzyjna. Długość dnia na Saturnie oszacowano za pomocą dokładnej obserwacji wiatru. Uzyskano wynik 10 godzin, 34 minuty i 13 sekund. Tytan, największy księżyc Saturna, zajął drugą pozycję za pełnię Tytana. Zaczynają nieziemski świst, zarejestrowany przez mikrofon w lądowniku Huygens. Działo się to, gdy opadał z sondy Cassini na spadochronie w metanowej atmosferze Tytana ponad 1 miliard kilometrów od Ziemi. Skacząc ze spadochronem, słyszy się łopot. Podobny zarejestrował Huygens. Gdy w 2005 roku lądownik zbliżał się do Tytana, przesłał ten dźwięk na Ziemię. Czujnik akustyczny Huygensa był zwykłym mikrofonem włączanym co kilka sekund. Rejestrował krótki dźwięk, przerywał i znowu to samo. Nie planowano udostępniania nagrania szerokiej publiczności. W przeciwieństwie do poprzednich dźwięków, tym razem nie korzystano z pośrednictwa fal radiowych. To autentyczne drgania akustyczne powstałe w metanowej atmosferze Tytanu. Towarzystwo planetarne połączyło próbki w ciągły utwór dostępny dla naszych uszu. W końcu słychać głównie szum spadochronu opadającego w atmosferze. Po lądowaniu robi się całkiem cicho. Po ustaniu głośnego szumu nastał cichy szmer. Niebywałe, że odgłosy zostały zarejestrowane zwykłym mikrofonem ponad 1 miliard kilometrów stąd. Pierwszy raz słyszymy dźwięki z innej planety albo jej księżyca. Odgłosy wiatru nie były jedynym dźwiękiem dobiegającym z wielkiej odległości. Dla miotanych emocjami techników nadzorujących lądowanie był to także dowód na to, że lądowanie śmiałego pojazdu przebiega bezpiecznie. Ostatni przebój przedstawiony w zestawieniu niewątpliwie poderwie Was na równe nogi. Słuchamy 10 największych przebojów kosmosu. Zaraz podamy zwycięzcę. Najpierw trzeba podkręcić emocje. Na miejscu drugim mamy astronomiczne motywy z sondy Huygens, zarejestrowane na największym księżycu Saturna, Tytanie. Te niezwykłe melodie mają nawet swój teledysk. Słuchajcie i oglądajcie. Na drugim miejscu pełnia Tytana. Oto film dzwonków i gwizdów nadany przez sondę Huygens. Przedstawia proces jej opadania i jest przykładem użycia dźwięków do przekazywania różnych danych. Podobnie jak licznik Geigera sygnalizuje stukiem poziom radioaktywności, tak przyrządy Huygensa kodowały akustycznie uzyskane wyniki. Dzwonki sygnalizują, że któryś z instrumentów dokonał pomiaru. Każdy wydawał inny ton. Słychać też brzęczenie w tle. To odgłos połączenia z orbiterem. Stuki sygnalizują wirowanie pojazdu. Każdy obrót to jeden impuls. Choć to tylko zapis wyników pomiarów, film oddaje ostatnie chwile wielkiego napięcia. Obsługujący aparaturę zastanawiali się, czy maleńki pojazd wyląduje, czy się rozbije. Opadamy, już niedaleko. I teraz
Lądowanie. Misja ukończona. Muzyka pokonała 1 miliard kilometrów. Pełnia Tytana, nagrana w dalekiej przestrzeni, zasłużyła na drugie miejsce w kosmicznej liście przebojów. Teraz pora przedstawić numer pierwszy. Ta piosenka pochodzi z wyjątkowego miejsca, jakiego nie znaleźliśmy nigdzie indziej w całym kosmosie. Niektóre odgłosy przypominają sygnały z Jowisza i Saturna, ale inne są we Wszechświecie niepowtarzalne. Zwycięzca kosmicznej listy przebojów to odgłosy obce we wszystkich zakątkach kosmosu, oprócz miejsca swego pochodzenia. Numer 1 to wiązanka z wyjątkowego miejsca. Echa Ziemi. Dla Ziemian odgłosami kosmosu jest wszystko, co pochodzi spoza planety, na przykład fale plazmowe i akustyczne poruszające się w środowisku międzygwiezdnym lub w ciałach niebieskich. Tymczasem, obiektywnie rzecz oceniając, to my jesteśmy obcymi. Nasze dźwięki są wyjątkowe, bo pochodzą od żywych istot, choćby głosy ludzi albo śpiew ptaków. Sonda kosmitów na pewno odebrałaby emisje z Saturna i Jowisza, wysyłane przez jony w magnetosferze. W przeciwieństwie do innych z błękitnej planety, fale radiowe niosą programy wysyłane przez ludzi. Dobry wieczór, mówi profesor Reginald A. Fessenden z Brant Rock. W 1906 roku w Brant Rock Reginald Fessenden nadał pierwszą audycję radiową zawierającą głos i muzykę. To on wymyślił modulację amplitudy i nadał pierwszą audycję w Wigilię Bożego Narodzenia. Usłyszeli go marynarze daleko na morzu, ale fale do tej pory lecą w kosmos. Od narodzin radia nadajemy także w przestrzeń. Wysyłamy sygnały także celowo, licząc, że ktoś obcy je odbierze. Oczywiście wszechświat jest ogromny, więc trudno powiedzieć, kto i gdzie ich wysłucha. Mimo to cały czas wędrują, Bóg wie dokąd. Pozdrawiają Was dzieci z planety Ziemia. Głosy z Ziemi lecą w kosmos nie tylko drogą radiową, lecz systematycznie podróżują w 2 sondach Voyager. Dźwięk jest dla nas tak ważny, że wysyłając Voyagery w kosmos, umieściliśmy tam złote płyty z dźwiękami z Ziemi. Są na nich głosy ludzi, a także wielu zwierząt. To dźwiękowy opis życia na naszej planecie. Zajmując poczesne miejsce na liście 10 największych przebojów kosmosu, pamiętajmy, że jesteśmy cichym głosem wśród ciał wołających w przestrzeń kosmiczną. Od powstania po dziś dzień Wszechświat emitował niezwykłe dźwięki i wspaniałe widowiska. Tworzą może dziwne melodie, ale niosą ważne przesłanie, pomagając zgłębić tajemnice przyrody i zrozumieć Wszechświat. Wersja polska Studio Publishing na zlecenie Amercom S.A. Tekst Jakub Szpetulski-Łazarowicz. Konsultacja Zbigniew Gawryś. Czytał Andrzej Leszczyński.